Taki film na spontanie, bo okazuje się, że Starlink został wysłany, z czego bardzo się cieszymy, ale dwie wtopy. Przygotowujemy się, bo musimy jakoś zamontować tę antenę, a mamy trzeciej generacji, czyli X4 i zamówiłem mocowanie do anteny, a także trzeba jakoś ją zasilić. Okazuje się, że Starlink wymaga zasilania PoE i o ile w domu masz normalny zasilacz i jest to bardzo proste, o tyle w kamperze sprawa robi się bardziej skomplikowana, bo trzeba mieć zasilanie, trzeba mieć injektor i trzeba mieć przetwornicę 12, akurat mamy 12V akumulatory i 48V, którymi zasilamy antenę. No więc części powoli spływają, ale tak jak mówię, nie obyło się bez wtop. I o wtopach. A mianowicie zamówiłem bardzo ładne przyciski, czy bardzo ładne moim zdaniem przyciski do przetwornicy. One są niestety monostabilne. Miały być bistabilne, ale to błąd w zamówieniu i już jest skorygowany. Podświetlane na zielono, nie niebieski, bo niebieski najbardziej świeci i w nocy oko reaguje na niebieski, także żadnego niebieskiego nie używamy. Ale o tyle to jest fajne, to jest rozmiar 22 mm średnicy, natomiast ma gniazdo, czyli bardzo łatwo to później podpiąć, wymienić w razie jakiejś awarii. Dwa przewody do podłączenia zasilania dla tej diody i w tym monostabilnym ona świeci cały czas niestety, a to nie o to nam chodzi. No i plus kontakty, jeden kontakt jako stały i drugi jako otwarty, a jeden jako otwarty, a drugi jako zamknięty. I w tym bistabilnym to są chwilowe, w monostabilnym są chwilowe stany, ale tak jak powiedziałem, zamówiłem inny przycisk, mniejszy, 16 mm. Ten jest świetny, ale moim zdaniem za duży. Natomiast największa wtopa, jaką zaliczyłem, to kwestia jest instalacji samej anteny, ponieważ oczywiście na stronie Starlinka można sobie zamówić nosidełko czy uchwyt montażowy do kampera, do Starlinka. Mówimy o tej antenie wersji trzeciej i oczywiście przyszedł porządny uchwyt aluminiowy, pięknie wykonany, wszystko super. Dołączono do tego nawet śrubokręt, żeby dokręcić, tylko że problemik jest taki, że są takie śrubiska dołączone, którymi się trzeba przewiercić przez dach i tutaj producent w instrukcji zaleca, co oczywiście jest nie za bardzo wykonalne, a to tak samo rysunki jak na stronie Starlinka, natomiast zaleca, żeby przewiercić otwory, a potem zainstalować podkładkę 38 mm. No to nie wyobrażam sobie tego w naszym kamperze, żeby zrobić tak, żeby pod spodem mieć kawałek drewna z śrubami wystającymi, więc musimy szukać alternatywnych rozwiązań. Ono już jest rozwiązane, ono już jest znalezione, to rozwiązanie i o efekcie to się dowiecie, bo to akurat odsyłam. Tylko zwracam uwagę, że jeżeli możesz sobie przewiercić dach, to jest jak najbardziej wszystko w porządku, ale jeżeli ten dach nie wiesz jakiej jest grubości, albo nie możesz sobie pozwolić na takie śruby wystające, tu jest załączone dwa komplety i skrętów i śrub, no to trzeba poszukać alternatywnych rozwiązań i oczywiście o tym opowiem w następnym filmie, jak już uda się nam rozwiązać główny problem.